Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Pewnie zdarza Wam się często, że współpracujecie z konkurencją. Może to się wydawać zaskakujące, ale jeżeli macie pewien projekt, do którego potrzebujecie ludzi, a ich nie macie, no to wtedy szukacie ich na rynku. Często się może okazać, że to są właśnie ludzie, z którymi na co dzień konkurujecie. Co więcej, zdarza się, że często te firmy konkurencyjne łączą się w pewną organizację. Po co się łączą? Po to, żeby właśnie ta organizacja wypracowywała pewne korzystne przepisy, rozwiązania do tego, żeby te firmy mogły działać dobrze na danym rynku, a być może nawet te firmy wtedy promują się na zewnątrz, poza dany kraj, na przykład poza Polskę. I jedną z takich organizacji znam dosyć dobrze, jest to IT Corner, ale to nie ja o niej dzisiaj będę mówił. Zaprosiłem osobę, która wie na ten temat więcej, Karolina Harewicz-Jakubowska. Witam Cię serdecznie w Rozmowach Winergo. Dzień dobry. Karolina, kim jesteś zawodowo? Co robisz? I o czym nam powiesz, co poza Inergo i Rozmowy Winergo oczywiście nie wyjdzie? Na dzień dobry wieczór strasznie trudne pytanie. Takie oczywiste, a jednak ciężko mi na nie odpowiedzieć, bo nie mam jednej roli. I zawodowo łączyłam wiele różnych wątków, a moja przygoda z IT Cornerem trwa od trochę więcej niż 1,5 roku. Czyli można powiedzieć, że jesteś dosyć świeża w tej organizacji. Tak. Ale dosyć dobrze umocowana z tego, co wiem i Już tak. dużo tam mieszasz pozytywnie. Już tak. Natomiast faktycznie wcześniej, tak ogólnie mówiąc, od lat zajmuję się zarządzaniem, choć w bardzo różnych obszarach, co nie zmienia faktu, że robiłam również równolegle takie rzeczy jak praca naukowa, akademicka. Trochę w projekty się angażowałam różne, w których dochodziło do takiego przecięcia edukacji, nauki, sztuk performatywnych. Więc Przepraszam, to trudne słowo, jakich sztuk, bo performatywnych. nie powtórzę, o co chodzi w tym. To są takie konstrukty, wybryki, w których chodzi o coś więcej niż oglądanie gotowego dzieła. Zazwyczaj jest to pewnego rodzaju akcja, w której uczestniczą ludzie, często ludzie, artysta i widownia. To są różnego rodzaju performerzy, to są różnego rodzaju akcje, które można by powiedzieć, że są takim happeningiem. Czyli dzieło powstaje w trakcie, można powiedzieć. Tak jest nie na jest niego gotowe, zamysł nie i jest do nie oglądania. wiemy tak naprawdę, czym się może skończyć, bo ono powstaje z udziałem publiczności. Tak, dokładnie Okej. tak. No dobrze, ale wróćmy do tego tematu zarządzania i IT Corner. Jesteś dzisiaj dyrektorem zarządzającym w IT Corner, tak jak powiedziałaś, 1,5 roku. Cóż takiego skłoniło cię, aby przyjść do takiej organizacji? Wiesz co? Jestem poszukiwaczem przygód. Okej, zapiszę sobie, potem wyślę chłopakom na maila. Ale śmieję się dlatego, że ja się teraz też, można powiedzieć, trochę zdiagnozowałam, kończąc fantastyczne zresztą studia u Jacka Santorskiego, Akademii Psychologii i Przywództwa. Myśmy tam sobie robili taki autoportret psychologiczny dwojga autorów, Amerykanów, Oldham Morris. I to jest jeden z takich cech osobowości, u mnie mocno dominujący. Ja poszukuję nowych miejsc, obszarów do eksploracji, żeby się rozwijać i rozwijać innych. I to mnie gdzieś tam mocno napędza, więc to był obszar zupełnie taki nierozpoznany dla mnie, a w związku z tym potencjał do tego, żeby bardzo dużo nowych rzeczy się nauczyć, dowiedzieć i wnieść z nieoczywistego świata, z trochę innych kontekstów swoje rzeczy. No i Czyli taka używając synergia. języka polskiego, było to ciekawe wyzwanie dla ciebie. Tak. A jeżeli dostałaś tę propozycję, spojrzałaś, to nagrywamy to w Łodzi, ziemia obiecana, więc ty nie miałaś nic, oni nie mieli nic i stwierdziliście, że zrobicie coś fajnego. Tak. Nawet z jedną osobą miałam taką rozmowę potem, że słuchaj, czasami tak jest, że się spotkają dwie potrzeby z zupełnie innych światów. Chyba się znaleźliśmy. Myślę, że będzie łatwiej pewnie przybliżyć tutaj słuchaczom i widzom twoją rolę w organizacji, jeżeli zrozumiemy, czym jest organizacja. Więc czym jest IT Corner? Jak na polskie warunki, bardzo wyjątkowym konstruktem. Wyobraź sobie ponad 100 właścicieli firm technologicznych. Nie tylko IT, bo mamy tutaj taki efekt synergii. Są też firmy, które pracują w takim ścisłym styku z technologiami, chociaż nie są stricte na przykład software house'ami. I teraz wyobraź sobie, że tych 100 founderów, którzy nad sobą nie mają już nikogo i na co dzień borykają się ze swoimi bolączkami, tak, jak prowadzić dobrze biznes, jak się rozwijać, spotyka się razem, żeby współpracować. Mogliby konkurować,
ale oni jednak współpracują. Powiem ci tak, bo ja pamiętam, jak miałem rozmowy dotyczące tego, że warto się przyjrzeć tej organizacji, kiedy zacząłem pracować w Inergo i zacząłem rozmawiać właśnie z moim szefem, z Pawłem Dąbrosiem, pokazując jakby, że jest taka organizacja, że możemy mieć pewne korzyści i w zakresie współpracy, pozyskania wiedzy, oczywiście też biznesowo, tak, bo to jakby pracujemy w pewnym kręgu. No to właśnie przygotowywaliśmy się do tej rozmowy. To jeszcze było chwilę przed tobą, bo to był jeszcze inny tam zarząd, ale właśnie to było takie na zasadzie, że musieliśmy przygotować, kim jesteśmy, pokazać, że faktycznie ta firma jest w 100% polska i właśnie to Paweł musiał zaprezentować pewne rzeczy, z którymi przychodzimy do tej firmy i ważne też było, jaki mamy zamysł poza tylko tym biznesowym, tak? I nasza idea fix jest taka, żeby trochę zbudować polską szkołę kształcenia kadr informatycznych, żeby tak naprawdę zacząć już na etapie być może szkoły zawodowej, tak? Ale to zrobić w ten sposób. No i okej, teraz jest to IT Corner, czyli tak naprawdę unikalne na skalę Polski. To są przede wszystkim właściciele, którzy na co dzień konkurują, ale też współpracują, bo dzielą się swoją wiedzą. No i teraz ty wchodzisz cała na biało. Mhm. Ja jeszcze coś dopowiem do tego, co tutaj powiedziałeś, bo konkurują biznesowo, natomiast ta współpraca wychodzi dlatego, że jest coś unikalnego, co bardzo ciężko jest wypracować, zaufanie. W związku z czym ten biznes wychodzi w tle i oni naprawdę ze sobą bardzo często mają te punkty przecięcia. Jak już możesz kogoś zaprosić do projektu, albo jeżeli chcesz oddać komuś projekt, którego nie możesz unieść, no to oddajesz komuś, komu ufasz, kogo szanujesz, kto wiesz, czy dowozi i jak dowozi. Jak się zachowa w sytuacji, w której, nie wiem, będzie jakieś ryzyko, tak? Więc tutaj bardzo fajnie to funkcjonuje i jakby z przyjemnością jakby na to patrzę na co dzień, jak widzę, jak oni się nawzajem wspierają i bardzo często to jest taki odruch po prostu już, można powiedzieć, bardzo swobodny, no to dzwonię do kogoś z IT Corner, tak? Bo ja Sama wiem, organizacja ile ma lat? 11 rok się nam zaczyna. Czyli ty wchodzisz do tej organizacji w momencie, kiedy ona właściwie już zaczęła być dojrzała? Tak, myślę, że zaczęła mocno się dojrzewająca. I rozumiem, że przyszłaś, bo zaczęła się z czymś borykać i potrzebowała świeżej krwi. Czy to tak? Wiesz co, można tak tę historię opowiedzieć. Ja myślę, że tutaj pewnie tych narracji byłoby wiele. Natomiast takim drugim wyróżnikiem mocnym IT Cornera jest to, my sobie to nazywamy Member Driven Organization, tak? Bo tam faktycznie ci founderzy, nie dość, że mają te swoje biznesy, no to przez te wszystkie lata sami te organizacje, sami nią zarządzali, tak? To miało swoje plusy i minusy oczywiście, ale to było super, ponieważ każdy wnosił coś od siebie, miał poczucie wartości, totalnie wolontariacko inwestował swój czas, żeby rozwijać środowisko, które jakby było sprzyjające dla jej biznesu, stymulowało bardzo mocno, ale też było środowiskiem, tak można powiedzieć, na poziomie ludzkim, bardzo fajnym miejscem, tak, żeby się podzielić swoimi troskami, bolączkami. Naszym takim fajnym hasłem jest to, że IT Corner powstał, żeby zapobiec samotności ownera. Samotności, pewnego wypalenia, no bo to tak naprawdę jesteś na pewnym etapie, rozwijasz firmę, masz współpracowników, ale to właściwie ciebie tam chyba męczy codziennie, czy nie wiem, czy cashflow się zgadza, czy projekty się dowiozą, czy ludzie nie odejdą, jak to wszystko wygląda, tak? Więc samotność takiego długodystansowca. Tak, to prawda, więc można powiedzieć, że poza tą funkcją stymulującą, rozwijającą i gdzieś tam też organicznie biznesową, jest trochę funkcja terapeutyczna, tak? Bo ci ludzie nawzajem siebie gdzieś tam wspierają, tak? I sobie nawzajem również pomagają w tych trudniejszych momentach. Okej, i teraz jaka jest twoja rola w tym momencie? Teraz przechodzimy do ciebie. Czy jest organizacja w pewien sposób dojrzała, tak? Ponad 10 lat, 11 ludzi, którzy się znają, bo ją zakładali i teraz przychodzisz ty, jesteś w pewien sposób takim, kimś obcym w tej organizacji i teraz jakie jest twoje zadanie? Co ci właściwie powiedziano? Co masz zrobić? Czy to właściwie ty powiedziałeś, że to zrobisz? Jaki był deal? Jaki był deal? Deal był taki, sobie w sumie trochę wynegocjowaliśmy, bo ja szukałam miejsca, w którym jest przestrzeń na kreatywność i rozwój. Więc trochę była rozmowa, czy mam być dyrektorem operacyjnym, czy zarządzającym. I powiedziałam, że jeżeli mam wejść i w tę przygodę na trochę obcy grunt, tak? Ale z tym wszystkim, co jestem w stanie wnieść, no to wtedy, że jeżeli pracujemy po partnersku, ja też mogę działać swobodnie sama i coś wnosić. W sensie nie być tylko i wyłącznie wykonawcą. Czyli tak naprawdę to ty wskazujesz kierunek też, a nie tylko... Współwskazuję, razem to robimy. A nie na zasadzie, że po prostu tylko wykonujesz pewne
zlecenia. Okej, jesteś tym dyrektorem zarządzającym, czyli tak naprawdę nie siedzisz obok kierowcy, tylko właściwie jesteś kierowcą, tak, na zmianę. Jaki jest w ogóle twój plan na tą organizację? Co ta organizacja powinna osiągnąć? No bo rozumiem, że ona przez 10 lat była trochę taką organizacją zrzeszającą tych ludzi, stali się kolegami, robią wspólnie biznesy, dzielą się wiedzą, ale myślę, że to, co dlatego ty tu jesteś, bo też poczuli, że chyba utknęli, tak, w którymś momencie i potrzebują tą organizację wnieść na inny poziom. No i teraz jaki jest twój cel? Czym ta organizacja będzie za, nie wiem, 3 lata? To tak dodam, że współkierujemy, bo my faktycznie w sumie razem w zarządzie nad tym pracujemy. Tak bardzo gdzieś tam równorzędnie. Natomiast jak określić moją rolę? Bardzo uważnie słucham. Łączę nieoczywiste kropki. Trochę wizjonersko patrzę bardziej do przodu niż inni. Jak trzeba zrobić taki ruch, żeby się zadziało, to jest moja rola. A jak trzeba komuś podać rękę, żeby nie miał problemu, żeby wejść w światło fleszy, to mu ją podaję. A jak ktoś już jest bardzo zmęczony tą swoją rolą na scenie, to ułatwia mu zejście. Ten element wizjonerski nie jest trudny, no bo ta wizja, która tobie się jakby już rodzi w głowie. Ty widzisz pewne rzeczy do przodu. Czasami no chyba nie potrafisz jeszcze powiedzieć wszystkiego komuś, tylko wiesz, że tak powinno być. Na ile jest to zaufanie, o którym powiedziałaś, na ile oni ci dają to zaufanie, mówią, dobra Karolina, jeszcze tego wszystkiego nie czujemy, my tu jesteśmy technologiczni, fajnie jakby to były linijki kodu albo w ogóle jakiś tam P&L do tego, a ty, no dobra, no i co wtedy? Bo bierzesz na siebie jednak dosyć duże brzemię, odpowiedzialność, tak? To są ludzie, którzy ci powierzają swoją organizację, którą stworzyli, po części też swoje biznesy, no bo to, co będzie robić ta organizacja, będzie wpływać na to, jak będą postrzegani. To powiem tak, ja odrobiłam mocno swoje zadanie przez te 1,5 roku i bardzo staram się, żeby ten pociąg, którym jadę, nie był szybszy niż pasażerowie, którzy do niego wsiadają. Okay. Więc tam, gdzie mogę, to staram się stymulować, ale jednak próbuję dostosować to tempo do możliwości gdzieś tam wszystkich. Raz to muszą być też wspólne decyzje, tak? Bo ogromną wartością naprawdę i takim wyróżnikiem, o którym już sobie powiedzieliśmy, jest to, że to jest organizacja, którą stworzyli oni sami. I tak potrzebują jakby tutaj kogoś, kto będzie 24 godziny na dobę niemalże nad tym czuwał i wreszcie to brzemię chcą też oddać, tak? W sensie takim zarządzania i łapania tych wszystkich kropek, bo to jakby przerasta ich możliwości, chociażby z tego względu, że zawsze fokus będą mieli w pierwszej kolejności na swój własny biznes i to jest naturalne. Ale z drugiej strony ja bardzo chcę, żeby te wartości związane z tym, że to są founderzy dla founderów i mówimy sobie o member-driven organization, żeby to była prawda, tak? Żeby to nie była tylko i wyłącznie jakby slogan marketingowy. My jako Inergo właściwie też jesteśmy 1,5 roku w tej organizacji i tak naprawdę też jest jakby tam podchodzono do nas z pewną dozą takiej nieśmiałości, tak? Też musieliśmy budować to zaufanie, no bo z jednej strony trochę próbujemy przedstawić swoją ofertę, którą mamy, więc jakby też patrzymy biznesowo, ale z drugiej strony zaczęliśmy szukać pewnych rzeczy. Naraz się okazało, że są właśnie jakieś takie kwestie dotyczące wiedzy, tak? Czyli, że nie wiem, ktoś nam pomoże dotyczące funduszy europejskich, tak? Bo duże doświadczenie. Teraz szukamy ludzi, którzy nam z metaversem pomogą, tak? Wrzucam zapytanie i dostaję iluś chętnych, którzy powiedzą, tym się podzielą, tym się podzielą, tak? I naraz, no tak fajnie, tak? To jest jakby na zasadzie droga sieci, czy możesz mi pomóc? No i okej, Jarek, ja ci mogę powiedzieć w tym, ja ci mogę powiedzieć w tym i tu poświęcę dla ciebie czas. I to jest taka fajna rzecz, bo widać, że to jest taka wiedza, która została długoletnio zbudowana i fajna, bo nie trzeba chyba szukać tego, kto ci może pomóc, tak? Czy wskazywać go palcem, tak? Bo tam jest, dobra, to ja ci pomogę. Mam czas dla ciebie, znajdę go i tak dalej. Tu jest jeszcze jeden ważny aspekt. Świeżo wróciliśmy z rejsu. Kolejnego 10. rejsu IT Cornera, gdzie było, słuchaj, ponad 40 founderów, którzy zdecydowali się wsiąść na te łódki razem i spędzić. Oczywiście, czym wyście płynęli? 40 osób to już prawie jakiś Titanic. Tak? Nie, no cała flota. 6 jachtów. Natomiast faktycznie zaprosiliśmy na pokład parę osób spoza organizacji. Okay.
Fantastyczny czas, super spędzony. Już mówiąc to, że po raz pierwszy ocean, Wyspy Kanaryjskie, piękne okoliczności, wchodziliśmy na Teidę. No masa rzeczy takich się wydarzyło fajnych, które są dobrym kontekstem do budowania relacji głębszych. To w trakcie, po tych iluś warsztatach biznesowych, po dyskusjach, które mieliśmy na jatach moderowanych, zgodnie z metodą, którą sobie wprowadziliśmy Feed Forward, żeby to było takie pogłębione, mocne. Mieliśmy okazję pogadać z tymi ludźmi, którzy są z zewnątrz i oni byli zszokowani i mówią, kurczę, tutaj to wszystko jest takie bez nadęcia, bez maski, tak wprost można, tak wprost szczerze opowiedzieć jak jest, tak? I poradzić i podzielić się własnym doświadczeniem, dobrym i złym. I nie są przyzwyczajeni do tego, bo znają relacje z takich stricte biznesowych organizacji. Więc jak to poczuli, to po tych 7 dniach mieli takie poczucie, kurczę, naprawdę warto inwestować czas w coś takiego. Ale to też może dlatego, tak jak powiedziałeś, bo te duże spotkania, które się dzieją, duże zawsze są troszeczkę jakby inaczej, takie jakby tak konferencje, jakieś spotkania tych dużych organizacji, to jest jakby inne podejście. Natomiast tutaj jednak taki wspólny wyjazd, szczególnie na łódkę, no uczy trochę pokory. To jakby tam pewnie jest różny poziom umiejętności żeglarskich i ktoś musi niestety szorować pokład, ktoś jest w kuchni, ktoś jest gdzieś indziej, tak? Ktoś musi pozmywać naczynia, więc wydaje mi się, że to też są takie jakby rzeczy, które powodują, że naraz patrzysz, czy ktoś to robi sam od siebie, czy ty po prostu musisz na nim wymusić. I to też chyba w pewien sposób kształtuje te relacje, które potem się budują już na lądzie, kiedy schodzisz, nie? Ależ no pewnie. To uderzyłeś idealnie po prostu w historię, którą słyszałam od jednego z founderów. Uwielbiam jeździć na rejsy, bo ja widzę, czy ktoś ma problem z pozmywaniem tych wszystkich naczyń za całą załogę, czy nie. I wtedy wiem, wchodzę w projekt albo nie. To bardzo dużo mówi o człowieku. Tak, bo to jest jakby taka działalność niewdzięczna, operacyjna, tak? To jakby pokazuje, tak? Bo tutaj wiadomo, ktoś może być spektakularnie jakimś makłowiczem i coś fajnego ugotuje, tak? Ale potem to trzeba posprzątać, tak? Okej, czyli twoja rola jest wypchnąć tą organizację na inny poziom. Też rozumiem, bo ostatnio robicie jakby bardziej intensywnie rekrutację, tak? Czyli też zachęcacie innych, tworzycie jakby takie, jak to nazwać, wyniesione placówki, punkty. Masz teraz na myśli o Na przykład ostatnio Rzeszów, tak? Jak byliśmy na jakimś spotkaniu, tam koledzy z Rzeszowa się pojawili, nie? Tak. Wiesz co, no bo faktycznie tak jest, że IT Corner, jakby korzenie jego są wrocławskie. Najdłużej we Wrocławiu jakby działał, funkcjonuje tutaj w tym środowisku, więc Dolny Śląsk to jest taka kolebka, można powiedzieć, naturalna. Najwięcej firm mamy z tego regionu. Ale tak naprawdę jest to już od jakiegoś czasu dłuższego, można powiedzieć, organizacja ogólnopolska, więc mamy firmy z Poznania, mamy z Warszawy, mamy z Krakowa i Rzeszowa, o którym wspomniałeś, więc no, już dawno nie jest to organizacja wrocławska. No tak, bo to był kiedyś taki, wydawało się, lokalny, a tak naprawdę w tej chwili to już jest dosyć... No i dobrze, i teraz chcesz tą organizację pchnąć na inny, stworzyć ją jeszcze bardziej ogólnopolską. Teraz wiem, że dosyć intensywnie też trwają różne działania dotyczące wypromowania IT Corner za granicą. Też stoisz za nową identyfikacją wizualną IT Corner. Dlaczego? Po co ona była? No i właśnie, czy ona właśnie będzie wam pomagała w tym wyjściu na zagranicę? Trochę też z trudną nazwą zagraniczną, bo to jednak kącik IT, czy IT w kącie. To prawda. Dlatego staramy się jakby, żeby to był taki jednobrzmiący brand i żeby jednak patrzeć od razu, co się pod nim kryje, a nie skupiać na samej nazwie. Wiesz co, te działania związane z rebrandingiem są istotne z tego względu, że my trochę, jest potrzeba, żeby opowiedzieć o wartościach tej organizacji. Jakby wcześniej ludzie, którzy byli skupieni tutaj na prowadzeniu IT Cornera, bardzo mocno działali na tych wartościach, inicjatywach, które się odbywają. Mam wrażenie, że ten aspekt komunikacji na zewnątrz był mocno zaniedbany, a jest naprawdę o czym opowiadać. I tutaj się wydarzyły cudowne historie współpracy, uratowanych biznesów, dużych wzrostów i mnóstwo ludzi, którzy są tutaj od dłuższego czasu i razem z tą organizacją urośli, dużo dla niej wnieśli, mają takie poczucie ogromnej wdzięczności, bo IT Corner im to dał, w sensie to środowisko. I jeżeli się światu tych historii nie opowie, to będą nieusłyszane. Twój cel, wracamy do podstaw. Po pierwsze, zrobić coś nowego, wypchnąć IT Corner na inny poziom, stworzyć jeszcze bardziej mocną, ogólnopolską, dobrze postrzeganą, rozpoznawalną organizację. Upgrade'ujesz ją.
Staram się. Sama siebie cały czas upgrade'uję. No i teraz, więc to takie... i teraz to jest słowo klucz. Upgrade'ujesz ją. Mhm. Stąd rozumiem nazwa wydarzenia. Let's upgrade. To ja znowu zrobię korektę. Upgrade'ujemy wspólnie. Natomiast faktycznie jednym z naszych działań teraz mocnych jest Upgrade 23. To jest nazwa kongresu technologicznego ogólnopolskiego, który lada moment się odbędzie, bo już w listopadzie, 23-24 listopada. I tak jak... Szanowni Państwo, w podcaście naszym tutaj będzie link. Możecie się jeszcze zarejestrować, jeżeli słuchacie to przed 23 listopada. Zapraszam serdecznie. I ten upgrade jest takim kluczem, tak? Jak sobie z Radą Programową rozmawialiśmy o tym, co jest takie istotne na tej branży, zwłaszcza teraz, kiedy mówi się tak już wprost i powszechnie o kryzysie, nawet w branży IT. Proszę, że ci przerwę. No, Tomek Muter był u mnie gościem i powiedział, że jeżeli jest recesja, to on nie zamierza brać w niej udziału. No i właśnie o to chodzi, a my takich chcemy mieć na pokładzie. Ale okej, wracamy. Czyli ten jest kongres technologiczny, robicie go właśnie. Jaki on jest cel? Co on tak naprawdę ma dać wam? To są jakby dwie rzeczy. I co ma dać ludziom, którzy przyjdą? Nam bardzo jedną ważną, podstawową rzecz. My zapraszamy ludzi, takich jak Tomek Muter, nie biorących udziału w recesji, odważnie patrzących do przodu, rozwiązujących problemy i szukających nowych wyzwań. Więc to wydarzenie pozwala nam trochę pokazać, na jakim poziomie pracujemy wewnętrznie. Że jesteśmy, kolokwialnie mówiąc, turbomerytoryczni, że potrafimy dzielić się doświadczeniem, że potrafimy mówić wprost o problemach, nazywać je, że potrafimy się wymieniać wiedzą i potrafimy sobie wyznaczać wyzwania. I jeśli możemy mówić, że faktycznie branża IT jest trochę taką awangardą współcześnie, tak? Bo testuje szybciej, widzi bardziej do przodu i wprowadza pewne rzeczy szybciej niż inne branże, to IT Corner ma być taką awangardą w tej branży. Więc bardzo chcemy, żeby dołączali do nas ludzie, którzy są świadomi, chcą się rozwijać i chcą budować dobre środowisko rozwoju dla swoich biznesów, ale również dla siebie jako ludzi. To jest takie trochę Czyli moje... dla was to ma być też dalszy etap dotyczący promowania jakby wartości i celu istnienia IT Corner, tak? Zobaczcie, zrobiliśmy, przyjdźcie do nas. A teraz jak już przyszliśmy i to nie będzie, przepraszam, no, kolejna duża konferencja, na której tak się idzie, tam są jakieś gwiazdy, coś posłuchasz i co ja z tego wyniosę? No i wiesz, tutaj jest cały nasz eksperyment, bo dla mnie to też jest upgrade formuły konferencji. Mamy stosunkowo niedużo speechy, są głównie panele. Bardzo staramy się dopiąć taki cel, żeby iskrzyło ze sceny. W sensie, to nie chodzi o to, żeby spotkało się 5 panów, pani, z dzióbków. tak, poklepujących się, mówiących tak, u mnie to samo, albo masz rację. Więc dbamy o taką dobrą polaryzację i dobrą dyskusję i zaangażowanie moderatorów w te panele. Czyli więc możemy liczyć na awanturę? taką kulturalną. Skandal? Czekaj, jak to się nazywało? Sztuki performatyczne. Performatywne, tak. Performatywne, tak. przepraszam. Tak, powiem ci, że taki panel jest takim performancem. Okej. I to jakby zaczyna nam się składać. Zaczynamy, czyli jakby ta twoja miłość do tego typu właśnie performance'u przełożyła się na konferencję. W pewien sposób masz ją zaplanowaną, a z drugiej strony chcesz wciągnąć i tych, którzy będą speakerami i gości w tworzenie tego. Czyli jakby wiemy, co nas spotka, ale nie do końca. Trochę tak. Ale znowu, wiesz, przypisujesz to mnie, natomiast pracujemy tutaj zespołowo nad tym, natomiast ja to organicznie, naturalnie Dobrze, czuję. przypisuję to tobie jako przedstawicielowi dzisiaj IT Corner, tak? Bo tutaj pewnie moglibyśmy zaprosić cały rząd wszystkich ludzi i byśmy na ten temat rozmawiali. Studio mamy małe, więc musimy sobie poradzić, więc to na tobie spoczywa ten obowiązek. Dlaczego panele? Bo to też jest ciekawe, tak? Bo to staje się trochę jakby bardziej popularny ten element paneli. Oczywiście one w dużej mierze na tych konferencjach są takie doktor, tak, jest okej, you're right. A tutaj mówisz, że chcecie trochę wywołać pewną burzę, tak? Mhm. Taki po Burzę prostu może nie, riders ale... on the storm. Trochę.
Cel jest taki, żeby dać ludziom faktycznie, jak to się mówi, food for thought. Więc w takich polaryzacjach i w krzyżowaniu doświadczeń, tak jak to się dzieje w White Artie Cornerze, wychodzą najfajniejsze rzeczy. Tak zwane mięso po prostu dostajesz w tym momencie. To nie są speeche ze sceny, to nie są success stories. Dlatego wprost też komunikowaliśmy, że nie mamy call for papers i nie zapraszamy ludzi i nie po prostu dofinansowujemy sobie imprezy, dlatego że ktoś robi sobie sponsorskie po prostu wystąpienie ze sceny. A poza tym super nam to się sprawdziło, powiem ci, podczas Infoshera w tym roku, podczas konferencji, na którą tutaj chłopacy nas zaprosili, żebyśmy taki jeden panel zagospodarowali. Więc nasi founderzy usiedli razem, żeby pogadać o tym, czy jest kryzys. I dla mnie to była taka w sumie naturalna rzecz, bo to się dzieje na co dzień, siadają i rozmawiają, tak? Natomiast reakcja publiki po tej ponadgodzinnej rozmowie była niesamowita. Wy naprawdę mówicie wprost takie rzeczy? Można tak? Aha, czyli jakby co, publiczność była zaskoczona pewną szczerością? Tak. Takim Otwartością i konkretem. Typu, okej, przepraszam, jest źle, muszę sobie z tym poradzić, tak? Dokładnie. No to faktycznie, bo jakby to jest trudne. My Polacy nie umiemy takich rzeczy, tak? Jakby nie umiemy się jakby przyznawać do tego, że jest źle, tak? Staramy się jakoś to zawsze... Oczywiście mamy w genach narzekanie, tak? To jest jakby nasza taka cecha narodowa. Potrafimy sobie ponarzekać, ale tak jakby przyznać się, że jest całkiem źle i jeszcze z tego wyciągnąć wnioski i pójść do przodu, no to jest wyzwanie. Czyli rozumiem, A jeszcze że... trudniej, tak ci wejdę słowo, popełniłem błąd. Cholera. Nie rób tak jak ja. Spróbuj może czegoś innego. Tak, to jest jakby i rzecz, której nas nie uczą i szkoda, że nas nie uczą, to jest, ja miałem okazję porozmawiać sobie z Maciejem Busiem w innym podcaście na temat książki Gdy regułą jest brak reguł, na temat organizacji Netflixa. Ja uważam, że ta książka jest takim trochę elementem reklamowym, typu to jest fajne miejsce do pracy, przyjdź do nas, w ogóle bierzemy najlepszych, zapłacimy ci tyle, ile trzeba. Ale tam jeden wątek, który z Maciejem poruszaliśmy, był bardzo fajny, dotyczący kwestii właśnie tego, jakby tej informacji zwrotnej, tak? Że się okazało, że niby Amerykanie uważają, że robią to najlepiej, a się okazało, że tak naprawdę z tego, jak już Amerykanie sobie zobaczyli, to, że Holendrzy robią to najlepiej, że u Holendrów właśnie takie przeniesienie, skupienie się na tym, co zostało zepsute, albo jak to zrobić lepiej, bez odnoszenia się do emocji, że się okazało, że oni to bardzo jakby nie odnoszą emocjonalnie, tylko po prostu jest prosta rzecz, słuchaj, mógłbyś to zrobić lepiej, albo tutaj to naprawmy i tak dalej. I teraz, jeżeli teraz mówisz, że to ze strony IT Corner też ma być taki element dotyczący uczenia się na poziomie właścicieli, bo myślę, że oni też mogą mieć czasami z tym problem, jak dostają coś ich tam łapie, bo się coś popsuło i ktoś coś nie dowiózł, więc te emocje są. I jeżeli to się przeniesie w dół organizacji, to jest ten element dotyczący kształcenia też przyszłych kadr, bo ci ludzie, którzy u nich pracują, też pewnie za jakiś czas zostaną founderami albo będą dyrektorami zarządzającymi, operacyjnymi i tak dalej. Więc jeżeli to w tym kierunku idzie, no to jest fajne. To jest trochę z tym, jakbyśmy przychodzili do IT Corner, jakby taką edukacją, tak? Budujmy dobrą edukację. Dobra, i teraz mamy ten Let's Upgrade i uważasz, że to będzie hit? Ja jestem o tym przekonana. Okej, czyli rozumiem, że już jak to jest w muzyce, partytura, rozłożyłaś wszystko, jesteś dyrygentem, każdy zna swoją rolę i tylko jest ten moment, kiedy zrobisz tam to puk-puk. No dobra, to powiedziałam marketingowo. Ja jestem o tym przekonana, ale faktycznie, wiesz, czy to jest hit, to usłyszysz, jak ostatnia nuta wybrzmi, jest cisza i nagle burza oklasków. Więc ja bardzo na to liczę i nad tym pracujemy i w tym kierunku dążymy. Plus to, co jest jeszcze takie upgrade'owe, można powiedzieć, no to faktycznie zaproszenie takiego troszeczkę szerszego spektrum gości, żeby nie zamykać się na branżę, żeby się nie fokusować tylko i wyłącznie na specjalistów IT, bo tutaj mówimy szeroko również o sytuacji, która się w tym roku dzieje, o wszystkich rewolucjach związanych chociażby z AI-em, tak? Więc jakby staramy się, żeby te dyskusje naprawdę były soczyste i takie z szerszym horyzontem. No tak, jakby ten AI z jednej strony jest traktowany, że dużo fajnych rzeczy zrobi, z drugiej strony jest wiele obaw. Z jednej strony dla właścicieli firm fajnie, bo pozwoli mi
no przepraszam, brutalnie, tak, obniżyć koszty funkcjonowania, bo będę mógł coś tam zrobić, ale z drugiej strony, jeżeli też wiem, jak oni mają świadomość, no, że zostawiam ileś ludzi na lodzie, więc też starają się jakoś ich przekształcić i pokazać im jakąś inną rolę. W to, co powiedziałaś, trochę to IT jest taką awangardą pewnych zmian, bo dzisiaj reaguje. Ja trochę IT od zawsze już traktowałem, że tak jak powiedziałem, że dla mnie informatycy nawet powinni być jakby kształceni na poziomie szkoły zawodowej. Tak? Przepraszam, brutalnie ci klepacze kodu, bo to są czasami fajni ludzie, którzy już potrafią w podstawówce napisać coś fajnego, potrzebują tylko właśnie chyba odniesienie do muzyki, tak? Możesz być normalnym grajkiem jakimś osiedlowym i będzie dobrze i taki człowiek cię wysłucha i powie, że jest okej, albo jesteś wirtuozem. I teraz w przypadku tego kodu też są dla mnie ludzie, którzy są klepaczami, ale robią to bardzo dobrze i to wcale nie ma brzmieć źle. Oni tworzą ten kod, jakby, a są Ale też wirtuozami. są potrzebni. Ale tak. Orkiestry symfonicznej nie zbudujesz z wirtuozów, tak? Więc Właśnie, to jest to. I masz kogoś, kto jakby spogląda na to. I teraz jakby budując to wszystko, więc coraz bardziej już rozumiem twoją rolę. Jakby znalazłaś się tu dosyć naturalnie, jako ta osoba, która ma być tym dyrygentem, który pociągnąć tych wszystkich, znaleźć miejsce dla tych wszystkich ludzi, tak? I teraz to, co mówimy, tak jakby ten AI to jest jakby jedna ważna rzecz, a z drugiej strony to, co powiedziałaś, fajnie zaprosić ludzi czasami z innych branż, bo oni przychodzą, coś mówią, a ty tak siedzisz, ale po co on tu jest, nie? Tak, moment, czekaj, co on u siebie zrobił? Że co? Czekaj, przebudował? A fajnie, zróbmy to, tak? To są jakby takie aspekty. No dobrze, to co? To Let's Upgrade 23-24 listopada we Wrocławiu, edycja numer 1, tak? tak. I warto tutaj powiedzieć, że to jest taka nasza zadanie, misja. Jeżeli chcemy, żeby IT Corner tworzył takie rozwojowe środowisko, to będziemy mieć Upgrade 24, Upgrade 25. Rozwijamy się ale całe to życie. jakby pasuje do tego, to coś co powiedzieliśmy, ta awangarda IT, no tak, no jakby trzeba upgrade'ować, no bo to technologie się zmieniają. Ja też zacząłem tą myśl dotyczącą IT. Dla mnie trochę IT dzisiaj są jakby takimi fabrykami, tak? To są jakby inny rodzaj fabryk, z których coś wychodzi, tak? Wychodzą te linijki kodu, które są potrzebne do jednych urządzeń, do drugich urządzeń i one są dosyć istotne po to, żeby te urządzenia funkcjonowały. Tak właściwie dzisiaj prawie chyba już nie ma rzeczy, gdzie takich codziennego użytku albo gdzie nie ma linijki kodu. Tak, to może być bardziej skomplikowane, mniej skomplikowane, ale tam po prostu on już jest, tak? To on coś tam robi i działa. To są jakby ważne rzeczy. Cóż mi pozostaje powiedzieć? Nic, tylko podziękować za wizytę Karoliny w naszym studio. Trzymam kciuki. I myślę, że powinniśmy zrobić upgrade tej rozmowy po waszym upgrade'zie i wtedy sobie podsumujemy, co poszło dobrze, a co można byłoby zrobić jeszcze lepiej, nawiązując do tego, że będziemy jednak starali się tutaj wypromować tą naszą kulturę takiej informacji zwrotnej. Dziękuję bardzo. Z ważnych rzeczy jest tak, że te odcinki już usłyszycie również na platformach podcastowych. Zapraszam was oczywiście na Apple Podcasts, bo jakby nas tam mogło nie być. Zapraszam was na Spotify, zapraszam na Amazon Music i zapraszam na Google Podcast. Już ten sezon możecie również odsłuchać, jak chcecie, jak lubicie. Bądźcie z nami. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, Karolina. Dziękuję.